Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na matzadanie.pl. Zapraszam. Twierdzenie kosinusów, definicje, przykłady. Dzięki twierdzeniu kosinusów, jeżeli w trójkącie mamy podane dwa boki i kąt między tymi bokami, czyli na naszym rysunku bok B, C i kąt alfa, jesteśmy wtedy w stanie znaleźć długość boku A. Podobnie jeżeli będziemy mieli bok C i A oraz kąt beta, będziemy mogli znaleźć długość boku B w tym trójkącie. No i analogicznie, jeżeli będziemy mieli długość boku B i długość boku A oraz miarę kąta gamma, wtedy będziemy w stanie znaleźć długość boku C w tym trójkącie. No i to twierdzenie opisane jest następującymi wzorami, czyli długość boku A do kwadratu jest równa B kwadrat plus C kwadrat minus 2BC razy kosinus alfa. Bok B kwadrat jest opisany wzorem A kwadrat plus C kwadrat minus 2AC razy kosinus beta i bok C kwadrat jest dany wzorem A kwadrat plus B kwadrat minus 2AB razy kosinus gamma. Po przekształceniu tych wzorów możemy otrzymać wzory na kosinus alfa, kosinus beta i kosinus gamma. Żeby znaleźć te kosinusy, wówczas potrzebujemy długości wszystkich trzech boków, czyli jeżeli mam wszystkie trzy boki trójkąta podane, to wówczas kosinus alfa to będzie b kwadrat plus c kwadrat minus a kwadrat dzielone przez 2bc. Kosinus beta to będzie a kwadrat plus c kwadrat minus b kwadrat dzielone przez 2ac. I kosinus gamma to będzie a kwadrat plus b kwadrat minus c kwadrat dzielone przez 2ab. Przykład pierwszy. Długości dwóch boków trójkąta wynoszą 6 pierwiastków z 3 i 4, a miara kąta zawartego między tymi bokami jest równa 150 stopni. Oblicz długość trzeciego boku trójkąta. No więc widzimy tutaj, że mamy dwa boki i kąt między nimi 150 stopni. Czyli skorzystamy sobie tutaj z tej pierwszej części naszego twierdzenia, no i wyznaczymy długość trzeciego boku w tym trójkącie. Wykonujemy sobie rysunek pomocniczy. Tutaj mamy bok 4, tutaj mamy 6 pierwiastków z 3, a pomiędzy nimi kąt o mierze 150 stopni. Czyli dzięki twierdzeniu kosinusów znajdziemy długość trzeciego boku w tym trójkącie. Zapisuję odpowiedni wzór, czyli c kwadrat jest równe a kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy pierwszy bok razy drugi bok, no i razy kosinus 150 stopni. Czyli po wstawieniu otrzymujemy c kwadrat jest równe 4 do potęgi drugiej, dodać 6 pierwiastków z 3 do potęgi drugiej, minus 2 razy pierwszy bok, czyli 4, razy drugi bok, czyli 6 pierwiastków z 3, no i wszystko razy kosinus kąta między tymi bokami, czyli kosinus 150 stopni. No i teraz musimy znaleźć w tablicach kosinus 150 stopni. Aby to zrobić, użyjemy wzorów redukcyjnych, czyli wiemy, że kosinus 90 stopni plus alfa to inaczej minus sinus alfa. Zauważamy, że kosinus 150 stopni można zapisać jako 90 plus 60. No i wówczas dzięki temu wzorowi mamy tutaj minus sinus 60 stopni. Odczytujemy w tablicach, że sinus 60 stopni to pierwiastek z 3 przez 2, zatem mamy tutaj minus pierwiastek z 3 przez 2. No i tę wartość wstawiamy do naszego równania. No i teraz 4 do potęgi drugiej to 4 razy 4, czyli 16. 6 pierwiastków z 3 do potęgi drugiej to 6 pierwiastków z 3 razy 6 pierwiastków z 3. 6 razy 6 to 36. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. Zatem 36 razy 3 to 108. Minus 2 razy 4 to minus 8, razy 6 pierwiastków z 3 to minus 48 pierwiastków z 3. No i tak jak mówiliśmy, wstawiamy wartość z tablic, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. No i wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 16 plus 108 to 124. Tutaj mamy minus 48 pierwiastków z 3 razy minus pierwiastek z 3. Mnożymy dwie liczby ujemne, zatem wynik będzie dodatni. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3, czyli mamy tutaj 48 razy 3 dzielone przez 2, a to daje
72. No i 124 plus 72 to 196. Wciąż mamy c kwadrat, czyli trzeba jeszcze w tym równaniu zgubić potęgę, czyli nakładamy pierwiastek na liczbę 196, a pierwiastek ze 196 to 14, czyli długość trzeciego boku w tym trójkącie wynosi 14. Przykład drugi. Oblicz długość środkowej CD w trójkącie ABC, jeśli dane są długości boków trójkąta, bok A ma długość 8, bok B 6, a bok C 10. Wykonujemy rysunek pomocniczy, czyli rysujemy trójkąt ABC, rysujemy środkową CD, no i zaznaczamy długości boków. Bok A ma długość 8, bok B ma długość 6, a bok C ja sobie tutaj od razu podzieliłem na dwie równe części, ponieważ środkowa dzieli ten bok na dwa równe odcinki, czyli po 5. No i teraz popatrzmy na rysunek. Powstały tutaj dwa trójkąty. Trójkąt DBC. W tym trójkącie mamy podaną długość boku 5, 8 i kąt między nimi zaznaczyłem beta. Następnie mamy trójkąt ABC i tu mamy też dwa boki 10, 8 i pomiędzy nimi kąt beta. Dodatkowo wiemy, że trzeci bok trójkąta ma długość 6. To teraz dwukrotnie skorzystamy z twierdzenia kosinusów. Najpierw w trójkącie DBC. Czyli zapisuję odpowiedni wzór. W tym wzorze bok A będzie miał długość 5, bok C, będzie miał długość 8, a bok B będzie naszym x-em. No więc zapisuję wzór na kosinus beta, to a kwadrat plus c kwadrat minus b kwadrat dzielone przez 2 razy a razy c. No i wstawiamy do tego wzoru. Za a bierzemy 5, czyli mamy 5 do potęgi drugiej, za bok c 8, czyli 8 do potęgi drugiej, no i bok b kwadrat, czyli w naszym przypadku x kwadrat, dzielone przez 2 razy 5 i razy 8. No i przekształcamy nasze równanie, czyli 5 do potęgi drugiej to 5 razy 5, czyli 25, 8 do potęgi drugiej to 8 razy 8, czyli 64, minus x kwadrat, redukcja wyrazów podobnych, 25 plus 64 to 89, czyli otrzymujemy, że kosinus beta, jeszcze oczywiście w mianowniku 2 razy 5 to 10, razy 8 to 80, czyli mamy kosinus beta to 89 minus x kwadrat dzielone przez 80. No i zwróćmy uwagę, że mamy tutaj w tym równaniu dwie niewiadome, czyli musimy sobie teraz stworzyć drugie równanie, korzystając z trójkąta ABC. No i tak jak mówiłem wcześniej, mamy w nim podane długości wszystkich boków, no i mamy kosinus beta, czyli ponownie zapisuję wzór na b kwadrat. Kosinus beta, czyli naszego kąta w tym twierdzeniu będzie wyglądał tak. Pierwszy bok będzie miał długość 10, drugi bok będzie miał długość 8, a bok B to 6 w tym przypadku. Czyli wstawiając otrzymujemy za A biorę 10 do potęgi drugiej, za C 8 do potęgi drugiej, znów minus B kwadrat, czyli w naszym przypadku minus 6 kwadrat, no i na dole 2 razy bok A, czyli 10, razy bok C, czyli 8. Otrzymujemy 10 do potęgi drugiej to 100, 8 do potęgi drugiej to 64, 6 do potęgi drugiej to 36. W mianowniku 2 razy 10 to 20, razy 8 to 160. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. 100 plus 64 minus 36 to 128 dzielone przez 160. No i skracamy ułamek, czyli otrzymujemy, że kosinus beta to 4/5. No i teraz popatrzmy. Najpierw otrzymaliśmy, że kosinus beta to 89 minus x kwadrat przez 80, następnie, że ten sam kosinus to 4/5, czyli teraz te dwa równania przyrównujemy do siebie stronami. 89 minus x kwadrat przez 80 jest równe 4/5. No i takie równanie rozwiązujemy. Widzimy, że mamy tutaj dwa ułamki, czyli najprostszą metodą będzie mnożenie na skos. Pamiętamy o tym, że aby sobie ułatwić, najpierw mnożymy skos z literą, czyli 89 minus x kwadrat razy 5.
będzie po lewej stronie równania, a po prawej 80 razy 4. Wykonujemy mnożenie przez 5, czyli 5 razy 89 to 445, 5 razy minus x kwadrat to minus 5x kwadrat, a 80 razy 4 to 320. Gubimy w tym równaniu 445, czyli od obu stron równania odejmujemy 445. Zatem po lewej stronie zostanie nam minus 5x kwadrat, a po prawej 320 minus 445 to minus 125. Gubimy minus 5 w tym równaniu, tu mamy mnożenie, zatem obie strony równania dzielę przez minus 5. No i po lewej zostaje nam x kwadrat, a po prawej minus 125 podzielić na minus 5, tu dzielę dwie liczby ujemne, zatem wynik jest dodatni, a 125 na 5 to 25. No i gubimy potęgę, czyli nakładam na liczbę 25 pierwiastek kwadratowy, stąd długość środkowej x jest równa 5. Pod każdym filmem znajdują się linki do treści, które aktualnie oglądasz. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału.